Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Ten tydzień był, przyznam, dosyć interesujący. Dużo rzeczy fajnych się stało, niefajnych też, więc możemy sobie tutaj dzisiaj przystąpić. Dużo tych rzeczy oczywiście opiera się na plotkach, bo wiadomo, że te informacje nie są w żaden sposób jakby poparte, ale myślę, że jest tutaj kilka ciekawych rzeczy. Chyba nie jest żadną tajemnicą dla nikogo, że w momencie, kiedy PlayStation 5 zadebiutowało, Sony już zaczęło pracować nad PlayStation 6. Nie jest to nic absolutnie dziwnego, natomiast najnowsze przecieki mówią, że PlayStation 6 ma zadebiutować w 2028 roku, aczkolwiek nie spodziewam się, że to 2028 rok będzie datą premiery, ale może pierwszego pokazu PlayStation 6. Jest to dosyć ciekawa informacja i wydaje mi się też, że bardzo z generacji na generację długość danej generacji się skraca. Myślę, że jest to związane z tym, że aktualnie technologia głównie ray tracingu, ilości klatek i rozdzielczości związana z tymi aspektami idzie tak do przodu, że te konsole po prostu bardzo szybko nie nadążają za postępującymi trendami w tych kwestiach. Pytanie, czy jest to możliwe? No jest to możliwe tak naprawdę, chociaż patrząc na aktualną sprzedaż PlayStation 5, no myślę, że jeszcze Sony chciałoby troszkę na tych konsolach pieniążków zarobić i w zasadzie mam tutaj drugą informację, które mogą się troszkę wykluczać, mianowicie to, że PlayStation czy Sony pracuje nad PlayStation 5 Pro. Wiedzieliśmy to też już od jakiegoś czasu, że, czy tam jakieś były plotki, że PlayStation 5 Pro gdzieś tam powstaje. Według plotek koniec 2024 roku taka konsola ma się pojawić. No oczywiście będzie ona mocniejsza, a to co jest ciekawe, że będzie miała podobno odłączany czytnik czy też napęd Blu-ray, który będzie podłączany chyba przez USB, więc będzie to jakby konsola cyfrowa, ale jeżeli będziesz chciał mieć konsolę na gry fizyczne, będziesz mógł sobie sam czytnik dokupić. Pomysł spoko, chociaż podejrzewam, że sama konsola z czytnikiem będzie droższa niż pewnie teraz konsola, co była, także tutaj myślę, że to Sony też ma tutaj taki pragmatyzm w głowie, że to może być fajne, ale będzie cena o wiele wyższa, jak będziesz chciał mieć cały zestaw, tak? No i oczywiście też chodzi o to, że PlayStation, chociaż piątka sobie radzi całkiem nieźle, ale oczywiście PlayStation 5 Pro możliwe, że będą chcieli wprowadzić chociażby ray tracing do gier w VR-ze. Aktualnie PlayStation 5 jest troszkę za słabe na to, żeby ray tracing czy też śledzenie promieni w grach na VR-ze się pojawiło, więc możliwe, że tutaj jest ten pomysł, aby ta funkcja się pojawiła. Aczkolwiek patrząc po ostatnim switchbacku, to tu nie chodzi o zwiększenie mocy, tylko jakby troszkę przyłożenie się bardziej deweloperów do tworzenia tych gier, bo co z tego, że PlayStation 5 ma niesamowitą moc, jak switchback wydaje się wykorzystywać jej może z 10%, także myślę, że tutaj temat jest taki dosyć drażliwy, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o cały ten, no o mnie też, natomiast ja spodziewam się, że tutaj głównie PlayStation 5 Pro głównie będzie celowało właśnie w ray tracing w VR-ze, jak i ray tracing w grach w 60 klatkach w 4K, co też aktualnie przez aktualne konsole jest raczej nieosiągalne, przynajmniej przy jakimś tam oprawie, która wygląda w porządku, tak? Znaczy tutaj to też jest bardzo możliwe też, nie chcę już tutaj przedłużać, że do 2028 roku technologia sztucznej inteligencji związanej z DLSS mocno pójdzie do przodu i będzie można wykorzystać to jakby bardziej efektywnie w konsolach i to też może sprawić, że wtedy dopiero te nowe konsole Pro będą miały już tą funkcję, będą mogły się pojawić. No ale skoro jesteśmy już przy PlayStation, no to nie jest chyba też żadną tajemnicą, że Microsoft pracuje nad nowym Xboxem. I powiem tak, no tą generację konsol ja jeszcze sobie sprawdzę na VGS Charts, jak wyglądają
aktualne sprzedaże. Tą generację niestety Microsoft na tę chwilę przegrał i raczej mi się wydaje, że już nie dogoni PlayStation 5, chociaż przewaga jest jedynie 11 milionów konsol i to jest właśnie to, co mówiłem. Sprzedaż tych konsol naprawdę nie jest jakaś, przynajmniej jeżeli chodzi oczywiście o PlayStation 5 i Xbox Series X i S, nie jest jakaś specjalnie zachwycająca. PlayStation 5 32,5 miliona, Xbox Series X, Series S w sumie 20 milionów 700 tysięcy, no i na tym wszystkim góruje czerwony Switch 122 miliony, także jeżeli chodzi o sprzedaż mocnych konsol, tak zwanych tych current genów, no to raczej nie zachwyca i powiem Wam, że podejrzewam, że ta różnica pomiędzy PlayStation 5 a Xboxem raczej się nie zmniejszy, chyba że Xbox wyskoczy naprawdę z jakimś fajnym patentem, o którym zaraz powiem, i może uda się doskoczyć do PlayStation. Natomiast no, na tą chwilę Xbox jest niestety przegranym tej generacji, no i tak jak mówię, no nie jest to jakby aktualnie zachwycający wynik chyba ani dla Sony, ani dla Xbox, ani dla Microsoftu. Nie wiem, jak to się sprzedawało, nie wiem, czy mogę sprawdzić to. Podobnie datowo, jak to wyglądało w kwestii PlayStation 4 i Xbox One. Natomiast no nie jest to jakoś specjalnie zachwycające, tak? Znaczy PlayStation 4 tak naprawdę teraz to już sprzedaje się w tysiącach, już nikt PlayStation 4 nie kupuje, to już wiadomo. Natomiast w perspektywie jakby okresu sprzedaży PlayStation 5, czyli 2 lata, ile się sprzedało przez pierwsze 2 lata PlayStation 4, a ile się sprzedało PlayStation 5, jakby można było to porównać. Nie chcę teraz tutaj klikać, natomiast no, same te wyniki raczej, jeżeli chodzi o obydwie konsole, nie zachwycają i myślę, że obie firmy będą starały się coś więcej z tego wycisnąć. Dlatego sądzę, że już patrzenie na next gena nie jest dobrym pomysłem. Myślę, że jeszcze te konsole nie zarobiły tyle, czy przynajmniej nie na tyle, żeby już myśleć o nowej generacji. Co prawda bardziej bym się skłaniał ku temu, że Nintendo pracuje nad jakąś nową konsolą. To już wydaje mi się bardziej prawdopodobne. I skoro jesteśmy już przy tym PlayStation 4, to Sony powoli zaczyna się odcinać od czwórek i pierwszym takim już bardziej oczywistym dowodem jest to, że dodatek do Horizon Forbidden West o nazwie Burning Shores pojawi się tylko i wyłącznie na PlayStation 5. PlayStation 4 niestety tego dodatku już nie dostanie, chociaż wcześniej było wspominane, że Guerrilla Games zapowiadało, że ten dodatek na PlayStation 4 też się pojawi, ale jednak chyba doszli do wniosku, że PlayStation 4, tak samo jak i Xbox Series S dla Microsoftu, to jest troszkę taka kula u nogi i myślę, że powoli starają się odcinać od Sony, od zeszłej generacji konsol, Microsoft nie za bardzo, ale Sony się zaczyna odcinać od zeszłych generacji po to, żeby już móc się skupić na nowej generacji i dać nam lepsze doświadczenie, jeśli chodzi o gry. No i tutaj, tak jak Guerrilla Games zapowiedziało, dzięki temu, że gra będzie dostępna tylko na PlayStation 5, będziemy mieli, zobaczymy jakieś mega epickie bitwy w Horizonie. No zobaczymy, czy to się okaże, czy będzie, czy nie będzie. No właśnie, jeszcze jedna rzecz na temat Sony walki, Sony Microsoftu. Jak wiecie, cały czas trwają tam przepychanki w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. To już chyba rok to trwa? Chyba tak. Jedni i drudzy wytaczają działa, natomiast PlayStation pokazało jakieś takie swoje zarzuty i to jest dokładnie to, o czym ja mówiłem. Znaczy, jeżeli Microsoft się zdecyduje, przejmie, to podejrzewam, że któryś z tych planów, które Sony zarzuca Microsoftowi,
na pewno zostanie wykorzystane, czyli na przykład obniżenie wydajności względem konsol, czyli że na przykład na Xboxie będzie działała lepiej Call of Duty, albo cena będzie wyższa na PlayStation, ale ja myślę, że najbardziej bolesnym tutaj takim pomysłem dla Sony byłoby to, co ja już mówiłem wcześniej, że Microsoft decyduje się na jeden pewny ruch, daje Call of Duty w Game Passie, a na PlayStation musisz sobie kupić za pełną cenę. I tutaj mogłoby to faktycznie zaważyć na ilości sprzedawanych konsol i popularności konsol. I rozumiem, że Sony się tutaj tego obawia, bo faktycznie taka sytuacja byłaby, no myślę, że bardzo bolesna dla Sony. Natomiast Microsoft by tutaj faktycznie triumfował. Znaczy Sony jakby nie ma kontrargumentu. Ja wiem i wiecie, to jest kwestia tego, że ktoś może powiedzieć, a tam same tylko jakieś bombiki grają w Call of Duty. No właśnie nie. Call of Duty jest tak potężną marką, że gdyby nie było to taką solą wokół, to całej tej sprawy na temat przejęcia Blizzard Activision by nie było, a jednak jest. I Sony sobie doskonale zdaje sprawę, ile osób gra w Call of Duty i ile osób to kupuje co roku. Także tutaj jest ten temat dosyć, myślę, dla nich drażliwy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja jestem mega ciekawy, jak zachowa się Microsoft, chociaż podejrzewam, że tutaj była troszkę zmiana narracji, bo na początku Microsoft był spoko, przejmiemy, tak tłumaczyli, przejmiemy, ale do któregoś tam roku, do końca tej generacji Call of Duty na PlayStation 5 będzie wychodziło, nie macie się co martwić. I gdyby to tak zostało, byłoby spoko, ale jakby Sony troszkę podjęło rękawice, zaczęły się przepychanki, więc podejrzewam, że teraz narracja Microsoftu będzie inna, że skoro wy z nami tak zagrywacie, to my zagramy z wami inaczej. I jeżeli by to doszło, to może się to skończyć tym, że faktycznie na przykład na PlayStation Call of Duty się w ogóle nie pojawi, bo też tak może być. Albo po prostu pojawi się, tak jak powiedziałem, najbardziej bolesny w mojej opinii tutaj scenariusz dla Sony to sytuacja, w której Call of Duty pojawia się w Game Passie. Natomiast właściciele Sony będą musieli zapłacić 350 zł, tak, za nową odsłonę. I to by było naprawdę dla nich bolesne. Znowu przełożono premierę System Shocka remake'u na PC-ta. Ja miałem okazję zagrać wersję to już mówiłem wielokrotnie, na Gamescomie. Gra wymagała potężnych poprawek względem optymalizacji. Natomiast sam pomysł, żeby przygotować grę niby taka, to jest w ogóle ciężko powiedzieć, bo to jest niby nowy remake, ale w takim bardzo stylu retro pikselowym. Pomysł był naprawdę fajny. Natomiast na tą chwilę zapowiedziano, że gra pojawi się dopiero 30 maja 2023 roku. Dla tych, co jeszcze spędzili ostatnie lata w beczce, przypominam, że gra miała mieć premierę w 2017 roku. Od 2017 roku 6 lat przekładali premierę, słuchajcie, masakra. Natomiast ogólnie ja uważam, że Night Dive Studio ogarnie to i w końcu dostaniemy grę, która będzie w porządku. Może oni czekają na nowe karty graficzne, żeby to lepiej działało. Na serię 5000. No, zobaczymy. Natomiast pokazano 11 minut gameplayu, 11 minut 47 sekund z nadchodzącego Layers of Fear, czyli gry od Bloober Team, tym razem przygotowanej na Unreal Engine 5. Nie jest to jakby remake poprzednich części, tylko to jest jakby połączenie obydwu części Layers of Fear, tak ja tak troszkę zrozumiałem, tak, w jedną jakby spójną całość, ciężko mi powiedzieć. No powiem wam tak, z gameplayu naprawdę wygląda to dobrze. Widać, że Unreal Engine robi robotę, mamy tutaj wykorzystanie oczywiście ray tracingu, nie wiem, czy to jest pokaz jest z konsoli, czy z PC-ów. Mamy oczywiście wykorzystanie tej technologii Lumen, możliwe, że też technologii Nanites, także no, wygląda to naprawdę w porządku i ja już czekam. Ogólnie jestem fanem gier od Bloober Team, także sądzę, że tutaj też nas nie zawiedzie. Bloober Team przy pierwszym Layers of Fear pokazał niesamowity kunszt, jeśli chodzi o generowanie oprawy i to pamiętam, że jak odpaliłem pierwszy raz pierwsze Layers of Fear
Layer of Fear na PC-cie, to byłem zaskoczony, że na Unity można takiej jakości modele wygenerować. Faktycznie gra może nie działała jakoś super ekstra płynnie w tamtym czasie, bo wymagała dosyć potężnego peceta, żeby zagrać to w miarę rozsądnej rozdzielczości i klatkarzu, ale przyznaję, że wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. Kolejna ciekawa wiadomość. Otóż amerykańska komisja handlu stwierdziła, że Epic Games, oferując różne tam płatności w grze Fortnite, postąpiła niegodziwie i musi zapłacić zadośćuczynienie. I powiem Wam tak, kara dla Epica wynosi 245 milionów dolarów. I teraz to jest w ogóle ciekawe, bo jest to pewnie, nie wiem czy można tak to brać, ale wydaje mi się, że jest to jakby troszkę sytuacja bezprecedensowa i może to być początkiem większej ilości takich właśnie spraw, gdzie dzieciak bez wiedzy rodziców kupuje coś, jakieś robuxy, $, bo nie chce być bombikiem i nagle się okazuje, że rodzice o tym nie wiedzieli, no i jakby czują się oszukani. No, na tej zasadzie to oczywiście polega, no i na Epiku nie wiem jak to działa, znaczy Oliwier gra w Fortnite, ale ja szczerze mówiąc nigdy nie zgłębiałem tego, natomiast no tutaj chodzi o to, że zakupy były nieautoryzowane przez rodziców, więc nie wiem czy to jest tak, że jeżeli instalujesz Fortnite'a i to możesz po prostu jednym kliknięciem i kupić, czy jak to tam w ogóle działa, tak? No i też tutaj mamy informację, że zostali gracze obciążeni $, za rzeczy, których nie chcieli, tak? Jakieś przepustki, inne takie pierdoły. Ja tam powiem Wam szczerze, że w Fortnite się za bardzo nie rozeznaję. Natomiast jest już jakby tutaj taka dosyć dziwna sytuacja. No i powiem Wam tak, no 245 milionów, no oczywiście ja podejrzewam, że nie wiem, czy oni będą się jeszcze od tego odwoływać, na pewno będą się odwoływać, ale 245 milionów dolarów, no kurde, no to już jest pieniądz, który Epica na pewno zaboli. To nie są małe kwoty, chociaż nie sądzę, żeby to było jakoś specjalnie dla nich może turbo bolesne, że sprawi, że nagle Epic zamknie swoje podwoje, no ale 245 milionów dolarów. Ja Wam powiem tutaj z własnego doświadczenia, bo nie pamiętam tylko w jakiej grze. Oliwier kiedyś kupił na moje konto coś na jakiejś aplikacji na telefonie. Nie pamiętam dokładnie co to było, no ale to jest też tak, że korzystał z mojego telefonu i tam było chyba tylko czy chcesz kupić i on kliknął, znaczy pewnie nawet nie wiedział, bo z tego co pamiętam to było był mały, jeszcze chyba nawet nie wiedział czy to chodzi o kupienie i kliknął kup i to jakby w ogóle nie było jakby potwierdzenia, podaj PIN, blik, tylko od razu ci z konta ściągnęło na razie, nie? Także też mógłbym jakimś tam sprawę wytoczyć i tam, no już może nie 245 milionów dolarów, no tą piąteczkę, 5 milionów dolarów mógłbym tutaj za to, że Oliwier kupił coś za 3 dychy bez mojej wiedzy, nie pogniewałbym się. No dobra, no i na koniec moja ulubiona tematyka sztucznej inteligencji. Otóż jest już dostępny ChatGPT-4, który jest dostępny dla użytkowników, subskrybentów premium. Największą różnicą względem poprzedniego ChatGPT jest to, że mamy już tutaj treści multimedialne. Sam jestem mega ciekawy jak to działa, nie mam wykupionej subskrypcji, więc jeszcze nie testowałem, ale ma już współpracować z obrazkami, czy tam ma generować obrazki, dźwięki, jak i filmy. I to jest ciekawe, to ostatnio mnie najbardziej ciekawi. Zaraz powiem dlaczego. Więc ChatGPT przestaje być tylko jakby czatem tekstowym, ale mamy tutaj już dostęp do jakichś tam multimedialnych rzeczy. Dlaczego mnie zastanawia ten filmy, jak to ma wyglądać, bo nie sądzę, że to będzie na tej zasadzie, że ChatGPT wygeneruje Ci 30-minutowy film Full HD z gadającym energikiem. To się nie stanie. Podejrzewam, że raczej filmy to będą w wielkości znaczka pocztowego w 15 klatkach na sekundę z bardzo potężną kompresją. Patrząc na Midjourney i patrząc chociażby na DALL-E, widać ile trwa wygenerowanie jednego obrazka.
takiej dość, powiedzmy, kiepskiej rozdzielczości, bo tam chyba on generuje 4 obrazki w rozdzielczości, w sumie ich rozdzielczość wynosi 1024 na 1024, o ile dobrze pamiętam, więc wydaje mi się, że tutaj stworzenie filmu to będzie trwało dosyć długo, aczkolwiek no jestem ciekawy, jak to działa, bo to jest jakby przejście na nowy poziom, tak? Gdzieś tam bardziej jakby rozbudowanie tego czata GPT. No wiedzieliśmy, że to się oczywiście w końcu stanie, bo ja wiedziałem przynajmniej, nie wiem, czy wy wiedzieliście, ale ja wiedziałem, że oni pracują właśnie nad nową wersją, gdzie już będzie dostęp do multimediów. No i oczywiście jest jakby cały czas tutaj OpenAI cały czas jakby zastrzega sobie, że ChatGPT może podawać nieprawdziwe informacje bądź niezgodne z rzeczywistością. No tak jak mówiłem, to jest kwestia tego, że on te informacje był trenowany na informacjach, które znalazł w sieci, więc jeżeli ktoś gdzieś jakieś na przykład, nie wiem, informacja, że Ziemia jest płaska, powtarzała się zbyt dużo razy i on się akurat na tym uczył, no to może powiedzieć, że Ziemia jest okrągła, a raz, że Ziemia jest płaska. Nie wiem, na jakiej zasadzie ani na jakich stronach ChatGPT się uczył i zdobywał tam tą wiedzę, natomiast no, na pewno są to informacje, które były pobierane z sieci, tak? Nikt tego z palca ani z głowy nie wprowadzał. Już tam jakieś pierwsze osoby pojawiły się właśnie, że ChatGPT stworzył Ponga w 60 sekund. Po części jest to prawda, bo wcześniej już ja widziałem gdzieś tam na Twitterze, ktoś wrzucał, że nawet wcześniej ChatGPT mógł coś takiego stworzyć, ale pokazuje to, jak rozwinięta jest ta sztuczna inteligencja, gdzie po prostu może Ci ona wygenerować grę, która faktycznie działa. No i ostatnia informacja związana z czatem GPT. Pojawiły się pierwsze firmy, które zakazują używania. Powodem jest to, że te firmy obawiają się tego, że pracownicy będą wprowadzać do systemu poufne dane, które ChatGPT może potem na przykład gdzieś wykorzystać. Tak? Także z tych firm, które już jakby troszkę się odcinają od ChatGPT, czy tam od sztucznej inteligencji, jest chociażby Hitachi i Fujitsu. No zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, i niestety muszę teraz zmienić baterię i wracamy za chwilę. No i już jestem, także zamykając temat ChatGPT, myślę, że musimy się do tego przyzwyczaić. Negacja postępu technologicznego nigdy się nie udawała i tym razem też się nie uda, więc widać, że ten ChatGPT coraz śmielej sobie poczyna i wszystkie zakazy, nawet firmy, które zakazują jakby używania, to jest tylko troszkę odciąganie tego, co nieuniknione, także nie widzę za bardzo sensu w tym, bo to i tak się stanie, i tak to nadejdzie i ta popularność ChatGPT jest tak ogromna, że nikt tego nie zaneguje jakoś globalnie, żeby wszyscy nagle przestali z tego korzystać, także lepiej się oswoić z tym i żyć obok niż jakby iść w zaparte, że to jest brzydkie i B. Dobra. Co nowego u mnie? Ano u mnie co nowego? U mnie nic nowego aktualnie. Wszystko, co miałem do ogrania, zostało ograne, także jestem ogólnie na czysto, że tak powiem. Co w tym tygodniu? Słuchajcie, w tym tygodniu w piątek premiera Resident Evil 4, remake z pierwszych już opinii, które gdzieś tam pewnie mogliście zasłyszeć. Podobno gra jest mega dobra, więc ja już też czekam. Nie gram w nią jeszcze, ponieważ nie otrzymałem kodu przedpremierowo. Może się uda, może nie. Jeżeli się uda, będę cisnął tak, żeby na piątek tą recenzję na premierę dla Was zrobić. Jeżeli się to nie uda, no to będę pewnie grał z Wami po premierze. Jak będzie, to będzie, zobaczymy. Nie ma się tutaj co z tym śpieszyć. Powoli, jak widzieliście, wracam do moich stałych formatów. To m.in. Retro Story, które zrobiłem ostatnio o Splinter Cellu. Chcę tych materiałów robić więcej. W poprzednim roku mi się to udawało. Ja w tym roku też bym chciał robić ich więcej. Wiem, że to są materiały, które no, powiedzmy kosztują mnie sporo pracy, ale ja je bardzo lubię. Na przykład takiego Tom Clancy teraz, co robiłem, tego Splinter Cella skończyłem 3 razy na PC-cie, na PlayStation i na Xboxie i te wszystkie 3 razy przechodziłem tą samą grę.
Także jest to dosyć pracochłonne, ale będę robił dalsze materiały na pewno. Niektórzy zauważyli, że ostatnio dużo gier na PlayStation VR się pojawiło. No teraz po Switchbacku nic chyba nie planuję recenzji żadnej gry na PlayStation VR. Nie, przepraszam, w marcu będzie jeszcze, albo w kwietniu, Tales from the Galaxy Edge z Gwiezdnych Wojen. To na pewno zrobię, ale to jakby już będą rzeczy takie, no rzadziej będą się pojawiały te recenzje na VR-a. Wchodzimy powoli już, teraz po Rezydencie będziemy mieli bardzo długi okres przerwy, widzę 4 tygodnie, kiedy w tych 4 tygodniach nic się ciekawego, przynajmniej dla mnie, nie pojawi. Potem będzie Dead Island i Jedi Survivor. Natomiast kilka pytań jeszcze tutaj się pojawiło odnośnie tego, czy będzie recenzja Diablo 4. Nie planuję Diablo 4 robić z tego względu, że nie grałem w trójkę, a czwórka już jakoś też, znaczy trójka mnie odrzucała tym systemem multiplayerowym, jakimś takim sprzedażą przedmiotów, to już jakby takie było dla mnie słabe, więc w czwórkę też nie zagram, bo podejrzewam, że są te same pomysły, które były w trójce, więc raczej recenzji Diablo się nie spodziewajcie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wczoraj udało nam się wreszcie nagrać pierwszy odcinek podcastu i ja będę starał się dla Was ten podcast wrzucić pewnie w środę, także będzie to pierwszy odcinek. Bardzo zależy mi na Waszym feedbacku, czy podobają Wam się takie podcasty, jak żeśmy zrobili i taka tematyka. I czy chcielibyście, żeby to było kontynuowane. Aktualnie planujemy ten podcast robić co 2 tygodnie, aczkolwiek no mówię, to zobaczymy, jak to się przyjmie, to może będziemy robić częściej. Na razie jakby wstępnie umówiliśmy się, że będziemy ten podcast robić co 2 tygodnie, także dajcie znać, co o nim myślicie. Co dalej? No w tym tygodniu podejrzewam, że będzie ten podcast. Mam jeszcze jeden unboxing zaległy, który wrzucę pewnie też może jutro. No i oczywiście w piątek będzie Resident, także nie obiecuję, czy coś w sobotę się pojawi. Możliwe, że tak, zobaczę. Chciałem jeszcze zrobić jeden materiał Retro Story, na który mam jakiś fajny pomysł, ale nie wiem, czy się zdążę wyrobić do soboty, zwłaszcza, że no, jeżeli wejdzie mi ten Resident w którymś z tych dni, no to nie ma w ogóle absolutnie szansy, żeby za to się zabrać. Także tak to mniej więcej wygląda w tym tygodniu. No i to w sumie wszystko, no nie ma co przedłużać. Tak, ten odcinek jest zdecydowanie za długi, powinny być krótsze te flesze, nie takie długie i rozwleczone. Natomiast no, tak to mniej więcej wygląda. Ten tydzień był ciekawy, muszę przyznać. Mnie to interesowało. No jeszcze była jedna smutna wiadomość w tym tygodniu, że zmarł Lance Reddick. To taki aktor, który grał m.in. w Johnie Wicku. Ja go w sumie znałem głównie chyba z Johnego Wicka, on tam w jakichś grach podkładał też głos. W Quantum Break grał, przepraszam, w Quantum Break grał i chyba grał, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba grał w tym serialu Spartacus. Tak mi się wydaje, że tam można było go też znaleźć. Natomiast no cóż, no szkoda chłopa, no. Ja tam go lubiłem, on zawsze grał takie role, można powiedzieć drugoplanowe, ale miał niesamowity głos. Głos miał po prostu absolutnie fantastyczny. Tak czy tak, pożałować Lance'a Reddicka. No niestety powiem Wam, że ostatnio, taka ciekawostka, co wchodzę na internet, na gdzieś jakieś tam te wiadomości, to patrzę, że jakiś aktor zmarł i codziennie niemal widzę, że jakiś aktor zmarł. Albo to już jest ten czas, kiedy aktorzy i osoby znane z mojej jakby młodości zaczynają opuszczać ten świat, a teraz dzięki dostępności internetu tej wiadomości bardzo szybko krążą, także jestem jakby w stanie w kilka minut po wydarzeniu się dowiedzieć o tym. No smutne to, no ale niestety takie jest życie. Dobra, zrobiło się filozoficznie, więc nie przedłużam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.